Witam Państwa serdecznie na moim kanale Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś porozmawiamy o flegmie, ze względu na to, że jest to bardzo często spotykany problem i niesamowicie uciążliwy. I mało tego, że sam objaw jest nieprzyjemny, to jeszcze może świadczyć o dość poważnych problemach w naszym organizmie. Flegma tak naprawdę powstaje z różnych przyczyn, ale my się skupimy dziś na takiej, która jest bardzo często lekceważona. Nie zwraca się na nią dla czegoś uwagi, a jest ona po prostu powszechna. I przy tym, jak zaczniemy omawiać przyczyny powstawania tej flegmy i jak z nią walczyć, to zrozummy, czym ona tak naprawdę jest. Flegma to jest taka wydzielina z górnych dróg oddechowych. To jest pewnego rodzaju śluz, który tworzy się przez komórki śluzówki w układzie oddechowym i pełni bardzo ważną rolę, bo normalnie u każdego zdrowego człowieka flegma się produkuje tylko w małych ilościach. Jest ona potrzebna, żeby nawilżyć śluzówki, bo sami Państwo wiecie, że jak flegmy jest za mało, nie ma tego śluzu i śluzówki są wysuszone, to też czujemy bardzo mocny dyskomfort. Ale nie tylko. Ten śluz, on też nas chroni, bo on wyłapuje wirusy, bakterie i niszczy te wirusy i bakterie, żebyśmy nie zachorowały. Chroni też naszą śluzówkę. Natomiast kiedy śluzu zaczyna produkować się w nadmiarze, no to wtedy my dopiero odczuwamy, że pojawia się flegma i chcemy ją koniecznie wykrztusić i chcemy ogólnie tego problemu się pozbyć. Bo kiedy flegmy zaczyna produkować się dużo, to najczęściej czujemy taką kulę w gardle, coś nam przeszkadza, cały czas chcemy to wykrztusić. Bardzo często pojawia się uciążliwy kaszel, szczególnie rano, kiedy ta flegma zaczyna odrywać się i odchodzić. Bardzo mocno przeszkadza w zasypianiu i ogólnie w spaniu, bo w nocy, kiedy człowiek przyjmuje taką pozycję leżąco, no to flegma jeszcze bardziej zalega, robi się bardzo gęsta, bo człowiek jeszcze w nocy nie pije płynów, nie rozrzedza tego, no i rzeczywiście utrudnia sam proces oddychania. I może występować dyskomfort w klatce piersiowej, chrypka, odczucie zatkanego nosa, także no, trzeba koniecznie tego się pozbyć. Ale oczywiście wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna. Bo nie chodzi tylko o to, żeby usunąć tą flegmę, bo jeżeli wiemy, że nasz organizm to wytwarza w odpowiedź na jakiś czynnik, jako mechanizm ochronny, no to niekoniecznie trzeba usuwać tylko objaw, zaburzając ten mechanizm ochronny. Trzeba zrozumieć, co się dzieje i usunąć przyczynę. I na pewno nie jedna osoba już to odczuwała, kiedy był jakiś ostry stan zapalny. Kiedy złapaliśmy jakiś wirus, jesteśmy przeziębieni, występuje jakiś stan zapalny, no to śluzu produkuje się dość dużo. I to jest krótki czas, dopóki człowiek nie wyzdrowieje i każdy wie, że wtedy właśnie ten śluz jest po to, żeby namnażające się wirusy, bakterie po prostu wyrzucić z organizmu. A co się dzieje, jeżeli nie ma ostrego stanu zapalnego? Wydawałoby się, no nie ma żadnego wirusa, żadnej bakterii. Dlaczego ten śluz tworzy się? Kiedy my rozumiemy, że tworzy się dlatego, że organizm chce czegoś się pozbyć, to będzie nam łatwiej poszukać, jaka jest przyczyna w naszym otoczeniu. Jedna z takich przyczyn, dlaczego pojawia się flegma, to jest zaburzona flora bakteryjna w układzie oddechowym. Bardzo często już się mówi o florze w układzie pokarmowym i jej niesamowitym wpływie na całe nasze zdrowie. Ale dlaczegoś o florze, która jest na wszystkich śluzówkach, w tym na śluzówkach naszych oskrzelach, to o tym się mówi bardzo mało. A dokładnie tak samo może być ona zaburzona. A wiecie Państwo, że bakterie i grzyby w naszym organizmie się znajdują w pewnej równowadze. One ogólnie konkurują tam o terytorium i mają pewne mechanizmy, żeby na siebie nawzajem wpływać. Na przykład nasze probiotyczne, te pozytywne bakterie, one produkują naturalne antybiotyki i utrzymują różnego rodzaju chorobotwórcze bakterie i grzyby w ryzach. Natomiast grzyby też mają swoje mechanizmy obronne. One produkują mykotoksyny, które niszczą naszą florę bakteryjną. I ogólnie, kiedy jest ta równowaga, to wszystko jest w porządku. Ale kiedy na przykład rozchorujemy się, złapaliśmy jakiegoś wirusa, to nagle do tej naszej równowagi w mikrobiomie
dochodzą chorobotwórcze mikroorganizmy, które jakby tą szalę wagi przeważą i człowiek może się mocno rozchorować. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze antybiotyk, no to wtedy jest po sprawie. Wtedy nasza flora bakteryjna niesamowicie cierpi i nie zawsze jest w stanie samodzielnie się po prostu odbudować. I jeżeli chodzi o taki mechanizm zaburzenia poprzez to, że obce ciała trafiają, organizmy obce trafiają do naszego organizmu, to jest jedna rzecz. Ale właśnie stosowanie antybiotyków i innych leków. Takich leków jak niesterydowe leki przeciwzapalne, chociaż też znacznie szersze grupy leków mają takie skutki uboczne, niszcząc naszą florę bakteryjną. I jeszcze istotny aspekt to jest to, czym my naszą florę karmimy. Może to się wydawać dziwne, no bo zwykle o jedzeniu mówimy w kontekście układu pokarmowego i jelit, jak odżywiamy florę jelitową. No ale czym to się różni od flory w układzie oddychania? Jeżeli nasze bakterie nie dostaną odpowiedniego odżywienia, a grzyby dostaną w postaci cukru, no to kto będzie się rozwijał i dobrze się czuł w naszym ciele, na naszych śluzówkach? Dlatego powinniśmy jednak zwracać uwagę na to, co my jemy. I nie chodzi tylko o to, że już nie słodzimy dawno herbaty, kawy. Ja myślę, że większość ludzi już nie słodzi, ten biały proszek już nie wrzuca do swoich napojów. Ale ten cukier jest wszędzie. Zwracajmy uwagę, co spożywamy. Gotowe sosy, majonezy, ketchupy, jakieś jogurty, które są słodkie, napoje. Po prostu tego nie spożywajmy. Maksymalnie ograniczmy też produkty przetworzone, które zawierają konserwanty, bo konserwanty też niszczą naszą florę bakteryjną. Nieważne z jakiego powodu, czy to po chorobie, czy to po antybiotykach, czy właśnie przy złym odżywianiu się, czy po prostu z jakiegoś powodu człowiek ma osłabiony układ immunologiczny i ta flora nie jest odpowiednia, to teraz co można zrobić? Nie wystarczy w tym momencie albo tłumić produkcję tej flegmy, która po namnażaniu się grzybów, no nie ma innej opcji, jak nie ma bakterii własnych, które to zniszczą, no to organizm próbuje poprzez flegmę naprodukować i wyrzucić. Natomiast nie możemy tego tłumić, bo zaburzamy mechanizmy obronne. Nie możemy też stosować wyłącznie środki wykrztuśne i liczyć, że to minie. Dlatego, że jeżeli problem przeszedł już w przewlekły, to my wyrzucamy przy pomocy nawet naturalnych środków wykrztuśnych, wyrzucamy tą flegmę. Ale nadal zostaje nierównowaga we florze bakteryjnej. Znowu tam siedzą te grzyby. No to co organizm ma zrobić? No to będzie znowu tą flegmę produkować. Dlatego trzeba podejść do tego trzytorowo. Pierwsze, co mamy zrobić, to ograniczyć dostęp szkodliwych substancji. To znaczy, jeżeli to są wirusy, bakterie, to trzeba wspomóc organizm i stosować różne naturalne środki bakteriobójcze lub grzybobójcze. Jednym z nich, to już mówiliśmy z Państwem, Oregacept, to są olejki, które bardzo mocno pomagają. Jeżeli nie widzieliście to wideo, to możecie sobie oglądnąć. Natomiast bardzo istotne zadbać o dietę, bo nie karmimy nasze grzyby, tylko pomagamy organizmowi, żeby ta flora mogła normalnie, nasza zdrowa funkcjonować. Także dieta, zwracamy uwagę. Kolejny aspekt. Trzeba stosować takie substancje, które pomogą naszej florze bakteryjnej. Jeżeli mamy przerost złej flory i grzybów, to trzeba zasiedlić do układu oddychania naszą florę bakteryjną pozytywną. I jak to robimy? Probiotyki. I można stosować oczywiście te probiotyki, które zwykle bierzemy przy problemach w układzie pokarmowym, ale lepiej się sprawdzą albo takie, które specjalnie dedykowane na górne drogi oddechowe w sprayach, takie psikanie do gardla, albo w proszkach. Są takie probiotyki, na przykład Narum Sachets. Kiedy się robi zawiesina, po prostu proszek rozprowadza się w małej ilości wody i się wypija, nie popijając dużą ilością wody. Chodzi o to, żeby te bakterie zostały tu na śluzówkach gardla i krtani i żeby nam tu namnożyły się i pomogły w tej walce z naszym niekorzystną florą. I dlatego takie jak najbardziej probiotyki będą wspomaganiem. Jeżeli
nie macie do tego dostępu, link jak zwykle w opisie znajdziecie pod tym wideo i ewentualnie możecie darmowy poradnik o bakteriach probiotycznych pobrać, żeby zobaczyć, co, kiedy stosować, jakie probiotyki. I jeżeli pobieraliście dawno, to polecam Wam pobrać jeszcze raz, bo to są już aktualizowane. Dodałam tam jeszcze trochę informacji ze względu na to, że zauważyłam, jakie macie pytania, z czym macie problem, do czego nie możecie do jakichś problemów dobrać sobie probiotyki, także tam w tym poradniku znajdziecie. I teraz zobaczcie, nie dostarczamy substancji, które karmią nam negatywną florę, odbudowujemy naszą naturalną florę bakteryjną probiotykami. Dodatkowo, jeżeli trzeba, to wspomagamy usuwanie chorobotwórczej flory, na przykład Oregaseptem lub inne naturalne substancje. I trzecie, to co jest jeszcze bardzo istotne, to trzeba wspomóc regenerację i odbudowę śluzówki, bo jeżeli bardzo długo były tam chorobotwórcze bakterie, jeżeli bardzo długo było tam śluzu za dużo, bardzo często to już przewlekły stan zapalny się rozwija. I jeżeli my ten stan zapalny nie usuniemy, nie wygoimy śluzówkę, to też ten proces będzie trwał bardzo długo, dopóki namnożą się bakterie i same już odbudują tą śluzówkę. Warto organizm wspomagać. I tu nam z pomocą przychodzą zioła. Oregano albo tymianek. Wspaniałe zioła. Ja myślę, że każdy w domu ma i to wystarczy jedna łyżeczka każdego z tych ziół pojedyncze albo zrobić mieszanko i dodać do szklanki wody, zaparzać 15 minut i pić taką herbatę 2-3 razy dziennie. Lub prawoślas. Bardzo fajna roślina. Prawoślas pomaga i działa przeciwzapalnie i też osłaniająco na śluzówkę, jeżeli ktoś już czuje, że to gardło jest niesamowicie podrażnione. Dodatkowo można stosować dziewannę albo lukrecję. Lukrecja uważa się za takie zioło chyba topowe, jeżeli chodzi o układ oddychania i oczyszczania organizmu z zalegającej flegmy. Nawet ta flegma, która już jest przy takich problemach przewlekłych, na przykład upalaczy, niesamowita roślina. Natomiast co przy lukrecji trzeba wiedzieć? Pierwsza, nie stosujemy ją bardzo długo. Stosujemy 4-6 tygodni i koniecznie trzeba robić przerwę. Kolejna rzecz, osoby, które mają problemy z nadciśnieniem i problemy z sercem, z lukrecją powinny uważać, bo niestety może wpływać i na podniesienie ciśnienia i może wypłukiwać potas z organizmu. Także no niestety ma te swoje dodatkowe takie efekty, na które musimy uważać. Dlatego, jeżeli nie możecie lukrecji, to możecie stosować te zioła, o których wcześniej wspomniałam. Jeżeli problem jest już tak zaawansowany, że pojedyncze zioła to jest zdecydowanie za mało i chcielibyście stosować takie bardziej złożone mieszanki ziołowe, to ja o tym mam nagrany cały filmik. Kilka mieszanek na różne sytuacje. I wtedy, kiedy jest kaszel suchy, i wtedy, kiedy właśnie jest flegma, i wtedy, kiedy to jest stan ostry, i kiedy przewlekły, i dla palaczy. I jeżeli chcecie takie mieszanki, to obejrzyjcie jeszcze kolejne nagranie. Zapraszam Was, bardzo dużo tam jest informacji, którą możecie dla siebie wykorzystać. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Was bardzo użyteczne, a my będziemy jeszcze w innych rozmawiać o innych przyczynach, dlaczego powstaje śluz w gardle i jak z tymi innymi przyczynami sobie poradzić. A ja bardzo Wam dziękuję dziś za uwagę, życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaret.